Witam o poranku. Czy polskie aktywa lubią najnowsze informacje z NBP? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję także, że w dniach 24-25 marca w Krakowie będzie następne wydarzenie InvestCavs. To jest darmowa konferencja, na którą zapraszam. Ja także się na niej zjawię. Kto z Państwa będzie chciał i miał ochotę, zachęcam do spotkania, pogadania, wymienienia opinii, czy też uściśnięcia sobie dłoni. Jeszcze raz zachęcam do tej bezpłatnej konferencji InvestCavs, która będzie miała miejsce już za 2 tygodnie w Krakowie. Czy polskie aktywa lubią najnowsze informacje z Narodowego Banku Polskiego? Wczoraj poznaliśmy decyzję Narodowego Banku Polskiego RPP w sprawie stóp procentowych. Rada oczywiście nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Najnowsza projekcja danych makroekonomicznych, która jest w tle, pokazuje, że inflacja ma spadać. To jest pierwszy taki przypadek, że w projekcji pojawiło się potencjalne odwrócenie tendencji na inflacji od wielu kwartałów. Mamy także potencjalne podwyższenie ścieżki wzrostu PKB w naszym kraju w następnych kwartałach, więc te dane makroekonomiczne mogą posłużyć jako pretekst do wywołania następnej fali na polskich aktywach. I jak interpretować te dane, co one nam mogą mówić? Jeżeli w projekcjach inflacyjnych mamy do czynienia z potencjalnym założeniem, że będziemy świadkami spadków, że procesy dezinflacyjne będą miały miejsce, a równolegle, że wzrost gospodarczy może się zachowywać, wzrost tempa PKB może się zachowywać lepiej niż wcześniejsze założenia. Myślę, że to są optymistyczne informacje, które mogą być zdyskontowane bardzo pozytywnie na polskich aktywach. W pierwszej kolejności myślę, że potencjalne spadki rentowności, czyli wzrost cen polskich obligacji powinien mieć miejsce oraz także warszawska giełda powinna na to zareagować, plus oczywiście za złoty powinien zanotować kurs ku aprecjacji. No i będziemy testować w najbliższych dniach, czy faktycznie tak będzie, ponieważ rynki muszą mieć troszeczkę czasu, żeby się przyzwyczaić, dokładnie zanalizować te informacje, które się pojawiły i zobaczyć, czy faktycznie można stawiać na taki scenariusz swój własny kapitał, plus po drodze mamy inne ważne wydarzenia z banków centralnych ze świata, więc myślę, że tak dopiero za tydzień, w ostatnim tygodniu marca już będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej, czy te informacje z Narodowego Banku Polskiego zostały pozytywnie przyjęte przez rynki finansowe i czy polskie aktywa będą modne, będą stawały się atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych. Myślę, że tak będzie, natomiast na chwilę obecną będziemy posługiwać się wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnich tylko godzinach, żeby określić, czy faktycznie tak się działo. Jakie są perspektywy co do polskich stóp procentowych? Jak widzimy tutaj na WIBOR-ze 3-miesięcznym niewiele się dzieje, natomiast stawki FRA zaczynają znowu sygnalizować, że w końcówce 2023 roku będziemy mieć pierwsze obniżki stóp procentowych i to jest bardzo dobra informacja. Myślę, że w pierwszych godzinach po tych informacjach z Rady Polityki Pieniężnej, po projekcjach Narodowego Banku Polskiego o danych makroekonomicznych, takie zachowanie sygnalizuje, że rynek uwierzył w optymistyczne przesłanie tych wskaźników, tych informacji i że jest szansa na to, żeby polskie papiery, polskie aktywa były kupowane. Już obserwujemy tendencję na umocnienie polskich obligacji, która trwa od kilku dni, a wczorajsza sesja na razie przyniosła nam sygnały optymistyczne, ponieważ zakończyliśmy wczorajsze notowania niżej na rentownościach niż to miało miejsce wcześniej, dlatego też moim zdaniem obligacje, na które najbardziej intensywnie patrzę, dobrze, pozytywnie reagują na te najnowsze informacje z Narodowego Banku Polskiego. I gdy popatrzymy na ETF, na całą polską krzywą dochodowości, to w tym wypadku myślę, że nawet oko laika widzi, że ostatni spadek był tylko jakby ruchem powrotnym do linii szyi formacji podwójne dno. I ten wykres także bardzo dobrze pokazuje, że inwestorzy kupują polskie obligacje, wierzą w to, że te dane się sprawdzą, że będzie
faktyczne zachowanie polskiej gospodarki odzwierciedlało to, jakie są tendencje widoczne w tych projekcjach. Dlatego też moim zdaniem kształty wykresów na ETF-ie, na polskich obligacjach sygnalizują, że najnowsze informacje z Narodowego Banku Polskiego są pozytywnie odbierane przez rynek i prawdopodobnie tak będzie w kolejnych dniach. Wczoraj wyraźnie umocnił się złoty, to także jest niezwykle optymistyczna informacja. Pamiętamy, że złoty to jest brama wejściowa do inwestycji w naszym kraju, stąd też jeżeli złoty się umacnia i to pomimo tego, że równolegle euro-dolar jest na swoich dwumiesięcznych minimach, to jest to bardzo dobra informacja, sygnalizuje także, że polskie aktywa są kupowane, że są akumulowane przez inwestorów zagranicznych, którzy wykorzystują takie podskoki do tankowania polskich aktywów po lepszych cenach. I moim zdaniem także niezwykle optymistyczne sygnały płyną z warszawskiej giełdy papierów wartościowych, która pomimo ostatnich spadków udaje jej się utrzymać nad górnym ograniczeniem miesięcznego kanału spadkowego, czyli formacji flagi, a w takiej sytuacji rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy wkrótce świadkami ataku na ostatnie maksima, na maksima całej fali wzrostowej, na psychologiczny poziom 2000 punktów, który będzie zagrożony. Moim zdaniem takie wnioski płyną z zachowania cen akcji. Teraz zadanie będzie dowieść te sygnały na świecę tygodniową, a wtedy oczywiście prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu w górę jeszcze bardziej się zwiększy i oto teraz będzie gra. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 15 będzie następna konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego. Rynek przywiązuje do tego wydarzenia większą wagę i także może być duża zmienność po godzinie 15, w okolicach godziny 16, kiedy już będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej o perspektywach, jak widzi prezes Narodowego Banku Polskiego wydarzenia w gospodarce w następnych miesiącach i kwartałach. Rynek naprawdę szuka wszystkich informacji dotyczących tego, czy procesy dezinflacyjne będą miały miejsce i jak one będą później rzutowały na perspektywy przyszłych stóp procentowych i czy pod koniec 2023 roku będzie pierwsza obniżka stóp procentowych, ponieważ jeżeli tak się stanie, w pierwszej kolejności powinny zareagować silnym umocnieniem polskie obligacje, polski złoty także powinien się umacniać, a oczywiście wizja obniżek stóp procentowych to jest także wydarzenie, które bardzo lubi rynek polskich akcji. Dlatego też ja osobiście spodziewam się, że właśnie tak będzie i tak ostatecznie będą zinterpretowane te dane, najnowsze informacje z Narodowego Banku Polskiego i polskie aktywa będą lubiły te wszystkie wnioski i te sugestie, które płyną już z raportów Narodowego Banku Polskiego. Oceniam te wydarzenia bardzo optymistycznie. No i teraz czas na światowy rynek, który wczoraj przeżył pierwsze wstępne dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych za luty. Okazało się, że one nie zmieniły praktycznie implikowanej stopy procentowej. Rynek żyje piątkowymi, jutrzejszymi danymi z rynku pracy i to one zadecydują o losach najważniejszych aktywów amerykańskich, instrumentów finansowych. Natomiast jak zobaczymy, amerykańska obligacja ma opór w rejonie 4%, wsparcie 3,90 i ta konsolidacja jest widoczna po prostu jak na dłoni. Natomiast za każdym razem, kiedy rentowności rosną, jest to negatywna informacja i dla giełdy papierów wartościowych, a za każdym razem, kiedy rentowności spadają, jest szansa na jakieś wzrostowe odbicie. A wczorajsza sesja była na przeczekanie, na doczekanie na piątkowe dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem rynek nie reaguje już specjalnie, ponieważ czeka na to, co się w piątek wydarzy, ale utrzymanie poniżej poziomu 4000 punktów faworyzuje scenariusze, które zakładają test ostatnich minimów i ponowny test średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, czyli rejon 3940 punktów. Na następnym ciekawym wykresie jest to, jak zachowuje się zmienność względem potencjalnych informacji o inflacji i decyzji Fedu. Jak widzimy, to co się teraz dzieje sygnalizuje nam, że należy oczekiwać w najbliższych dniach podwyższonej aktywności i zmienności, dużej aktywności na indeksie Standard & Poor. Natomiast następny ciekawy wykres sygnalizuje nam także, że rośnie rynkowa presja na to, żeby kupować opcje put
ze strajkiem 3940 punktów. Jako że inwestorzy faworyzują ten strajk, który jest dokładnie na średniej dwusecesyjnej na wykresie dziennym, to naprawdę nastawia rynek ku temu, żeby raczej liczyć na spadki niż na wzrosty indeksu giełdowego Standard & Poor i ten scenariusz jest bardziej prawdopodobny aż do ostatniej ciekawej publikacji, czyli decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych. Jeżeli przeżyjemy decyzję Fedu, a cały czas indeks będzie nad poziomem 3940 punktów, to myślę, że będzie jednak szansa na wzrost, ale dopiero w końcówce marca. Natomiast do tych informacji, do decyzji Fedu, do informacji o inflacji, presja raczej na spadki jest bardziej prawdopodobna, więc mój osobisty kalendarz jest bardziej nastawiony na te wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłym tygodniu. Relatywna siła jest cały czas w niemieckich papierach, natomiast sesja azjatycka jest znowu podzielona. Dobrze zachowuje się indeks w Japonii, który ładnie kontynuuje tendencję wzrostową, natomiast indeks giełdowy w Chinach jest neutralny i myślę, że sygnalizuje to, łącznie z wczorajszymi wnioskami płynącymi z zachowania giełdy na Wall Street, że dzisiaj czeka nas raczej otwarcie neutralne z lekkim optymizmem na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych niż z pesymizmem. I teraz czas na amerykańskiego dolara, który zaczyna się umacniać i także implikowana stopa procentowa sygnalizuje podwyższoną zmienność w następnych dniach. Nie należy się temu w ogóle dziwić. Euro-dolar testuje ostatnie minima i pamiętamy także, że rejon 1,05 to jest miejsce, gdzie przebiega ważne zniesienie Fibonacciego, natomiast utrzymanie nad tym poziomem będzie dawało podstawy ku temu, żeby jak już wygasną wszystkie informacje marcowe, żeby amerykański dolar jednak zaczął się osłabiać. Natomiast przebicie tego wsparcia byłoby sygnałem, że rynek ma ochotę na dalsze umocnienie amerykańskiej waluty. Osobiście spodziewam się, że do Fedu, do sesji nawet po decyzji Fed, czyli jeszcze przez tydzień, amerykański dolar będzie raczej pod presją na umocnienie. Natomiast w ostatnich dniach i w ostatnim tygodniu marca raczej spodziewam się osłabienia amerykańskiej waluty i daję tym scenariuszom około 60% prawdopodobieństwa realizacji. Rynek oczekuje także podwyższonej zmienności związanej z decyzją Banku Japonii w sprawie polityki monetarnej. Widzimy tutaj, że rynek jest podzielony na zwolenników mocnych wzrostów i zwolenników mocnych spadków. Na wykresie krótkoterminowym mamy nową formację klina zwyżkującego. Natomiast to, że jen albo się osłabia, albo się umacnia, wynika przede wszystkim z zachowania amerykańskiego dolara na indeksie oraz zachowania amerykańskich rentowności. Te powiązania są bardzo ścisłe i one zadecydują o tym, w którą stronę podąży jen japoński. Na rynku surowcowym, podobnie jak na euro-dolarze, widzimy test ostatnich minimów na cenie złota. Obserwujemy także cały czas utrzymywanie poniżej poziomu $9000 na cenie miedzi. To faworyzuje scenariusze prospadkowe. Myślę, że ten poziom 9000 cały czas jest w grze na rynku miedzi. Warto być na to przygotowanym, a Bitcoin testuje już minima, które były ustanowione na początku lutego. Sama kryptowaluta faworyzuje także scenariusze prospadkowe na indeksach giełdowych na świecie. No i jestem też ciekawy, czy te ostatnie minima, czyli te lutowe minima zostaną przebite. Jeżeli tak się stanie, to wzrośnie prawdopodobieństwo także, że indeks giełdowy na Wall Street przebije swoje wsparcia. Także zobaczymy dzisiaj, co stanie się na polskich aktywach po godzinie 15, kiedy prezes Glapiński będzie zaczynał swoją konferencję prasową. Myślę, że polskie aktywa lubią najnowsze informacje z Narodowego Banku Polskiego. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie. I zapraszam także wszystkich 24-25 marca na darmową kolejną edycję
Invest Caves w Krakowie, gdzie będzie można mnie spotkać, pogadać, przybić piątkę, wymienić się opiniami i po prostu się poznać. I zachęcam jeszcze raz do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Pozdrawiam i życzę dzisiaj dodatniej dużej stopy zwrotu.